Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Audi RS4. I to nie byle jakiego Audi RS4, bowiem jest to wersja Competition, czyli najbardziej sportowa jaka jest i jaka była w ofercie. Od zwykłej wersji różni się szczegółami. Szczegółami, których raczej nie widać, ale są to bardzo ważne szczegóły. Chociaż niektóre z nich widać, jak na przykład zawieszenie. Otóż, decydując się na wersję Competition Plus, czy tam Plus, dostajemy zawieszenie gwintowane. Tak, gwintowane z możliwością manualnej regulacji wysokości. Już w serii auto jest niższe o 1 cm od zwykłego RS4, a my dodatkowo możemy je skręcić o kolejny 1 cm. Do zawieszenia dostajemy specjalną skrzynię z kluczami. Oczywiście, żeby auto obniżyć, trzeba wjechać na kanał, a następnie zrobić geometrię, ale da się. I jak widzicie, auto świetnie siedzi, a jedyne czego teraz brakuje to dystansów, bo koła za bardzo się chowają. A jak jesteśmy przy kołach, to w tym pakiecie dostajemy też 20-calowe koła z oponami Pirelli P0 Corsa, których ja nie miałem, bo testowałem auto już w zimie i miałem już zimowe Continentale. Kolejna drobna zmiana to wszystkie emblematy czy chromy zostały pomalowane na czarny połysk, a lusterka są karbonowe. Dodatkowo ja miałem piękny, opcjonalny niebieski lakier o nazwie Ascari Blue. I już sama nazwa Ascari jest świetna, bo nawiązuje do hiszpańskiego toru wyścigowego, a także i niektórzy z Was mogą kojarzyć taką brytyjską markę samochodów sportowych o tej samej nazwie. Wróćmy jednak do RS4. Dodatkowo wersje Competition mają ciemne końcówki wydechu, które mają, i tu cytuję, podrasowany dźwięk. No cóż, pora to sprawdzić. Faktycznie, dźwięk jest podrasowany i auto brzmi nieco głośniej i bardziej basowo niż zwykłe RS4. Niestety, po odpaleniu na zimno, auto dosłownie po 1-2 sekundach zamyka klapki i jest dużo ciszej, ale z tego co się orientowałem, to da się to samemu przeprogramować. Dodatkowo, producent oderzył auto poprzez pozbycie się kilku mat wygłuszających pomiędzy silnikiem a kabiną i tym samym w kabinie mamy też nieco lepsze wrażenia akustyczne. Tak, skrzynia potrafi czasem pierdnąć przy zmianie biegów, a i sam wydech czasem po odpuszczeniu gazu ma lekki popcorn. Naprawdę pięknie brzmi RS4 Competition jak na 2023 rok i auto z OPF-em, czyli filtrem cząstek stałych. I pięknie wygląda, ale ma też wady. Wady, jakimi są atrapy, i to zarówno z przodu, jak i z tyłu. Zupełnie nie wiem, po co takie wstawki dawać w tak sportowym samochodzie. RS4 jest też oczywiście poszerzona względem zwykłego Audi A4 i tym samym jest o 2 cm szersza, 2 cm dłuższa oraz jest o 2 cm niższa w standardzie. W standardzie, bowiem wersja Competition jest o 3 cm niższa, a z pakietem Plus możemy ją skręcić o kolejny 1 cm w dół, więc będzie 4 cm różnicy względem podstawowego RS4.
Niby tylko 2 cm różnicy w każdym kierunku, a odbiór auta jest od razu zupełnie inny i RS4 wygląda dużo bardziej agresywnie. Wciąż jednak nie rzuca się tak mocno w oczy, jak na przykład RS6, ale uważam, że to bardzo ładne kombi. A jak kombi, to w takim razie pora na bagażnik. Kufer w RS4 ma pojemność 495 litrów oraz bardzo regularne kształty. Pod podłogą są jeszcze schowki, jednak jak widzicie, za dużo tam nie wciśniecie, bo w RS4 mamy tutaj akumulator. Ale jakieś drobiazgi tutaj można wrzucić. Poza tym w bagażniku znalazłem 2 haczyki na zakupy i kilka siatek na mniejsze przedmioty. Są też szyny, w które możemy wpiąć organizery. Z poziomu bagażnika możemy też położyć tylną kanapę, która niestety nie będzie idealnie płaska. Wskakujemy więc na tył, gdzie pierwsze, co rzuca się w oczy, to te fenomenalne fotele kubełkowe z przodu, ale o nich będzie za chwilę. Ja mam 186 cm wzrostu i z tyłu mieszczę się bez problemu i mam kilka centymetrów wolnej przestrzeni na nogi, jak i na głowę. Do dyspozycji mamy podłokietnik ze schowkiem oraz z 2 rozkładanymi miejscami na napoje. Są też oddzielne nawiewy i strefa klimatyzacji, czy są też złącza. Nie ma gazetowników, ale wybaczam. Wybaczam, bo w opcji możemy mieć takie fantastyczne kubełkowe fotele z karbonowym wykończeniem z tyłu. I to jest opcja, która może wchodzić w skład pakietu Competition lub Competition Plus. Ale nawet te seryjne fotele wyglądają świetnie. Te, które ja mam, są w pełni manualne w celu redukcji masy. I fotele super się sprawdzają do upalania po torze, jednak dłuższa trasa będzie męczyć, bo fotel jest nieco za twardy. Ja po 2 godzinach miałem już ścierpniętą pupę i to samo miałem w kubłach w M3 czy w C-klasie AMG. No ale przyznacie, że fotel wygląda obłędnie. Szkoda, że deska już tak nie wygląda. Tutaj tak naprawdę jedyna rzecz, która mi nie pasuje, to ten wystający ekran. No wygląda to bardzo źle i psuje cały odbiór deski. A sama deska, poza tym ekranem, jest świetna, prosta i łatwa w obsłudze. Nawet zegary cyfrowe wyglądają bardzo klasycznie, chociaż można je też oczywiście zmienić na bardziej komputerowe. Ale to mi się podoba, bo jest wybór. I co ciekawe, zegary cyfrowe to opcja. W podstawie RS4 nie ma takich zegarów, czyli znowu mamy wybór. Są też pokrętła od klimatyzacji i audio, czyli tak jak też zawsze powinno być. Ciekawe jest też to, że RS4 może mieć 2 różne kierownice. Jedna okrągła, taka jak u mnie, a druga to taka ze spłaszczonym dołem. Wracając do ekranu, to system pracuje nieźle, chociaż ma czasami lekkie opóźnienia oraz same grafiki są już przestarzałe. W ogóle czuć we wnętrzu, że obecna generacja A4 jest już na rynku od 2015 roku, czyli od 8 lat. Ale nie oznacza to, że jest przestarzała. Moim zdaniem jest bardzo dobra, bo jest prosta, a jedynie ten ekran psuje odbiór wnętrza. Ekran i piano black. Jak słyszeliście, lekkie skrzypnięcia też się pojawiają, a plastiki fortepianowe są porysowane i zakurzone. W wersji Competition to powinno być z jakiegoś karbonu, a nie z takiego plastiku. W takim razie sprawdźmy schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską
żadnej zmiany. Czyli zarówno w zwykłej RS4, jak i w wersjach Competition jest podwójnie doładowany silnik 2.9 V6 o mocy 450 koni oraz o momencie 600 Nm. Do tego mamy stały napęd 4x4 Quattro oparty o Torsena oraz 8-biegową klasyczną przekładnię Tiptronic. Tak, tu nie ma dwusprzęgłowej, tylko jest klasyczny Tiptronic. A to w zwykłym RS4 powinno nam dać 4,1 sekundy do pierwszej setki. W zwykłym, bo wersja Competition po pierwsze ma przeprogramowaną skrzynię biegów oraz dyferencjał, gdzie teraz ma więcej mocy iść na tył, a także auto, tak jak mówiłem, jest 2 cm niższe, przez co nieco sztywniejsze oraz masa spadła o całe 8 kg. Waga RS4 Competition z kierowcą o masie 75 kg to teraz 1812 kg. Dla porównania BMW M3 Touring, czyli największy rywal RS4, też z kierowcą waży 1940 kg, czyli prawie 130 kg więcej. Zmiany w RS4 wydają się kosmetyczne, ale jak się okazuje, powinny zmniejszyć przyspieszenie z 4,1 do 3,9 sekundy. Dodatkowo mamy przesunięty ogranicznik prędkości z 250 do aż 290 km na godzinę. Pora więc to sprawdzić. Niestety tylko przyspieszenie do setki. Wynik to 3,8 sekundy, czyli jeszcze o 1/10 sekundy szybciej niż deklaruje producent i to pomimo uślizgu wszystkich 4 kół. Warunki nie były idealne, stąd też auto delikatnie się ślizgało. Jak widzieliście, auto nie ma procedury startu, tylko pompujemy turbo na hamulcu. Zrobiłem też pomiar bez takiego pompowania i wynik to 4,7 sekundy, czyli też bardzo szybko. Czas od 100 do 200 km na godzinę to 9,8 sekundy, czyli ładnie, chociaż znacznie wolniej niż konkurencyjne BMW M3 Touring. Z tym, że BMW ma w serii 510 koni, czyli aż o 60 koni więcej. Dodam tylko, że BMW robi czasy na poziomie 8,5 sekundy, a to jest przepaść. Przepaść, zwłaszcza, że tak jak mówiłem, M3 waży 1940, a RS4 1812, więc stosunek mocy do masy dla M3 jest taki, że jeden koń musi pociągnąć 3,8 kg, a w RS4 jeden koń ciągnie 4 kg. Z tym, że co innego czasy na prostej, a co innego czasy na torze. Kanał Sport Auto, czy tam Sport Auto, przetestował na pełnej nitce Nürburgringu zarówno Audi RS4 Competition, jak i BMW M3 Touring. I czas dla Audi to 7 minut 39 sekund, a BMW zrobiło 7 minut 34 sekundy, czyli BMW jest 5 sekund szybsze. A przypominam, że BMW jest znacznie szybsze na prostej, bo ma dużo więcej mocy. Co więcej, miało też lepsze opony, bo podczas pomiarów miało opony Michelin Pilot Sport Cup 2, a Audi miało Pirelli P0 Corsa, czyli nieco gorszą oponę, która mniej się lepi do toru. Kierowca był ten sam i w obu przypadkach tor był suchy. Myślę, że gdyby Audi dostało te lepsze opony, czyli Cup 2, to czas mógłby być jeszcze bardziej zbliżony, ale i tak jestem pod wrażeniem, jak 8-letnia konstrukcja utrzymuje się ze świeżym, no niemal nowym autem. Brawo Audi! I tutaj warto powiedzieć o kolejnych zmianach dla odmiany Competition, w skład której wchodzi m.in. zmieniony układ kierowniczy, który ma teraz stałe przełożenie 1.13,1, a nie jest już aktywne jak w zwykłym RS4. Lekko też przeprogramowano ABS oraz w opcji możemy mieć ceramiczne hamulce na przedniej osi, a to wszystko skróciło drogę hamowania o 2 metry podczas hamowania ze 100 km na godzinę. Szkoda tylko, że producent nie podał, jaki jest dystans dla zwykłego RS4 i jaki dla Competition. Ale tak czy inaczej, RS4 Competition naprawdę jeździ świetnie jak na Audi. Wciąż czuć, że wychodzi przodem, czy jest podsterowne, klasycznie jak większość Audi, ale dużo mniej niż zwykłe RS4 i sprawia mnóstwo frajdy podczas jazdy. Jest szybkie, jest precyzyjne i wydaje się takie lekkie, bo nawet słabe naciśnięcie gazu powoduje wystarczające przyspieszenie. Jak widzieliście, zwłoka na skrzyni jest bardzo mała i w zasadzie auto od razu redukuje i jedzie. No i naprawdę świetnie brzmi, zarówno na zewnątrz, jak i w kabinie. Nie wydaje mi się, żeby tu był jakiś syntezator dźwięków, a jeśli już jest, to jest tak naturalny, że ja tego nie wyłapałem. Brzmi o niebo lepiej niż nowe BMW M3. I spala podobnie.
Bak paliwa w RS4 ma 58 litrów, co wystarczy na jakieś 460 km w mieście. Zejście w mieście poniżej 12 litrów będzie bardzo trudne. Na trasie jest nieco łatwiej, bo przy 120 RS4 potrzebuje 9 litrów, a przy 140 około 11. Czyli wynik adekwatny do mocy i osiągów. I tu jeszcze wrócę do prowadzenia, bowiem poza tym, że jest tutaj gwint, to wciąż mamy też adaptacyjne zawieszenie z 3 poziomami sztywności. Chociaż jak mamy maksymalnie skręcony gwint, to średnio się to sprawdza i auto jest naprawdę sztywne w każdym trybie. Na tor jest świetnie, ale na jazdę na co dzień po mieście, no jednak wolałbym zostawić neutralną wysokość. To, na co jeszcze zwróciłem uwagę, to trakcja w mocno jesienno-zimowych warunkach. Na ulicy miałem często takie błoto pośniegowe albo sam śnieg, a RS4 świetnie wgryzało się w asfalt i za jego kółkiem czułem się bardzo pewnie. Da się nawet lekko sprowokować, żeby zarzuciła tyłkiem, co też mi się podoba. Naprawdę świetnie się tym autem jeździ na co dzień. Szkoda tylko, że jest drogie. Podstawowe Audi RS4 kosztuje 444 300 zł. Pakiet Competition to wydatek dodatkowych 48 000 zł za odmianę ze zwykłymi fotelami lub 46 000 zł z tymi fotelami kubełkowymi. Tak, wychodzi na to, że fotele kubełkowe są tańsze, ale może to być błąd. Ale jest jeszcze pakiet, który ja mam, czyli Competition Plus, którego nie wiem dlaczego, ale obecnie nie ma w konfiguratorze polskim. Ale jego cena to była 72 000 zł i w skład jego wchodzi wszystko to, co w zwykłym pakiecie Competition, a dodatkowo dostajemy właśnie ten gwint. Czyli wychodzi na to, że za gwint dopłacamy około 26 000 zł. I jeszcze taka ciekawostka, bo te pakiety są dostępne wciąż w niemieckim konfiguratorze i tam pakiet Competition kosztuje 8750 euro z fotelami kubełkowymi, a 7875 euro bez foteli kubełkowych, czyli tam fotele wymagają dopłaty 1000 euro. Tak jak mówiłem, w Polsce prawdopodobnie jest błąd w konfiguratorze. Ale zwróćcie też uwagę na cenę pakietu z plusem, bo ten kosztuje już z fotelami 12 750 000 euro, czyli około 55 000 zł. Okej, obecnie kurs euro jest po 4,33, a jeszcze niedawno był po 4,45, ale nawet licząc wyższy kurs, to cena wtedy to 57 000 zł, czyli wciąż o 15 000 zł taniej niż w Polsce. No ale wiadomo, w Polsce ludzie zarabiają więcej niż w Niemczech. I moje RS4, poza pakietem Competition Plus za 72 000 zł, miało też inne dodatki, takie jak na przykład hamulce ceramiczne z przodu, które niestety, również nie wiem dlaczego, nie ma ich w konfiguratorze i nie wiem ile kosztują. Ale znalazłem cennik dla RS3 i tam takie tarcze to jest wydatek 30 000 zł, więc tutaj pewnie będzie podobna cena. I jak dodamy te wszystkie dodatki, które teraz widzicie na ekranie, to kwota 444 300 zł zwiększa się o ponad 201 000 zł i cena końcowa mojego RS4 to 646 000 zł. Drogo. Ale konkurencja jest jeszcze droższa, bo BMW M3 Touring startuje od 502 000 zł, czyli od razu jest niemal o 60 000 zł droższa. Ale tak jak mówiłem, jest też szybsza i brzydsza i brzmi dużo gorzej. Lada moment powinniśmy też mieć Mercedesa C63 AMG w kombi, którego w cenniku no jeszcze nie ma. Jest zwykła wersja w sedanie i ona kosztuje 531 000 zł, a kombi są zazwyczaj o jakieś 10 000 zł droższe. Więc myślę, że cena będzie oscylowała w okolicach 540 000 zł, czyli niemal 100 000 zł drożej niż RS4. Ale będzie też znacznie szybsze i mocniejsze, bo C63 ma łączną moc 680 koni. Tylko niestety, pod maską ma 2-litrową rzędową czwórkę, połączoną z silnikiem elektrycznym i przez to jest super ciężkie, stąd też moim zdaniem to nie jest bezpośrednia konkurencja dla BMW M3 i Audi RS4. A Audi RS4 Competition jest wreszcie takie, jakie powinno być nowe RS4 od samego początku. Praktyczne, szybkie, ładne, ostre i pięknie brzmiące. Naprawdę, poza tym doklejonym ekranem w kabinie i materiałami, to nie ma się do czego przyczepić. To jest świetne auto, szkoda, że prawdopodobnie ostatnie takie z napisem RS4 na klapie. Ostatnie, bowiem następne Audi RS4 będzie już tylko elektryczne. Tak, elektryczne, bo Audi zmienia swoje oznaczenia i parzyste auta będą elektryczne, czyli 4, 6, 8, a nie parzyste spalinowe, czyli 3, 5, 7. I teraz nowe RS5 to będzie właśnie następca RS4 i tak będzie w kombi. Plotki głoszą, że wciąż będzie miało pod maską V6 i oby tak było. Trzymam za nie kciuki. Aha, i poza dźwiękiem i wyglądem to RS4 ma jeszcze jedną przewagę nad M3 Touring.
możemy zamówić do niego hak holowniczy i ciągnąć przyczepę o masie do 2100 kg. Z tym, że hak holowniczy nie jest dostępny dla wersji z gwintem czy adaptacyjnym zawieszeniem. Cześć!